Dam Ci ostatnią szansę. Dobry. Będzie wojna. Będzie wojna? Będę strzelać? No to jest na pewno aktywna linia. To już chyba tradycja. Błota między polami. Booking.com i szukam kwatery jakieś. Witajcie widzowie po zmroku w lesie. No, szukanie miejsca biwakowego właśnie po zmroku w lesie no nie jest najprzyjemniejszą rzeczą. Trochę tu błądziłem, no ale w końcu znalazłem. No i jutro rano powiem Wam, o co chodzi, ale pewnie po tytule będziecie wiedzieć. Także rozbijam się. Spałem jak zabity. 8 rano. Lekka chrypka z rana. Dlatego, że cały czas walczę z infekcją gardła. Ale już po prostu czułem, że no muszę gdzieś pojechać. A dzisiaj jesteśmy w rejonach Ostródy. Jestem przy jeziorze Drwęckim, choć w sumie go nie widzę. Szukałem miejsca takiego fajnego nad jeziorem, ale niestety po nocy to nie ma co szukać. No i dzisiaj rozpoczynam właśnie swoją przygodę na kanale elbląskim. Także gdzieś tam mam niecałą 100 do przejechania. Rower tylko zabrałem taki specyficzny dzisiaj, bo postanowiłem, że sobie pojadę retrostalowym góralem z lat 90., czyli Crossem Grand Mission z 90 chyba 6, już nie pamiętam co było. Na dole ma wybite jakby numery, albo 96 albo 8 jakoś tak. Dobra, także zabieram się za śniadanie i za kawę. Może jeszcze trochę historii odnośnie kanału elbląskiego. Jest to, można powiedzieć, jedyna taka budowla w Europie i nie wiem, czy nie na świecie nawet. Łączna długość to jest w tak linii prostej, ogólnie po kanale z Ostródy do Elbląga to jest 84 km. A różnica poziomów to jest 100 metrów, czyli całkiem sporo. Właśnie inżynierowie tamtych czasów XIX wieku musieli właśnie się z tym zmierzyć, budując właśnie takie barki na takie wagoniki, można powiedzieć, na których sobie jeździły statki, pokonując właśnie te wzniesienia. A Prusy Wschodnie właśnie wybudowały ten kanał, bo ogólnie to spowiali różne towary rzeką Drwęcą, choć na pewno to było
nieefektywne. Ogólnie rzeka Drwęca była rzeką taką graniczną między Prusami a Rzeczpospolitą. I właśnie zaczęły się wojny celne na towary i właśnie Prusacy stwierdzili, że niestety, ale muszą wybudować szybszą drogę nad morze niż właśnie przez tą Drwęcę. No i tak oto powstał ten kanał elbląski, przy którym dzisiaj będę jechał. No jaki mam plan ogólnie? No to na pewno dzisiaj dojechać do Elbląga. No i tam się zastanowię, czy od razu będę wbijał na pociąg i jechał do Iławy, czy tam po prostu gdzieś się w lasach elbląskich nie rozbiję, nie przeczekam do rana i dopiero pojadę pociągiem do Iławy. Zobaczymy, jak będą pasować pociągi, bo w sumie w ramach przygody nawet tego nie sprawdziłem. Tak zacząłem swoją biesiadę śniadaniową i aż powiem wam, żal jechać. Fajny klimat, fajny las. No i taka, powiedzmy, złowieszcza pogoda, którą właśnie uwielbiam, ale w lesie, bo jak jestem w domu, to nie. No w ogóle ta sakwa to jest moja pierwsza sakwa pod rurę górną. Miałem ją na pierwszym starcie na Pomorskie 500. Dałem wtedy chyba za nią 40 zł, 39,99. A tu to jest sakwa, no jest fajna, bo jest wodoodporna. No, ona powinna być w tym miejscu, ale zrobiłem z niej taką serwisówkę. To jest właśnie taka też wodoodporna, zgrzewana sakwa krosowska. No, mam tam dętkę, imbusy. Ogólnie taka serwisówka właśnie. Dobra, zaczynamy ślad i jedziemy. Pięć stopni jest. Stąd takie grube rękawice narciarskie. Dobra, wyjeżdżam z tego lasu. Jestem w okolicach Samborowa. Kieruję się w stronę Ostrudy. No i co? I można powiedzieć, że prowiant mam, bo w sumie same słodkie. Do tego mam ciepłą herbatkę z miodem w termosie. Być może już teraz nie jest taka ciepła, pewnie jest letnia. Jeszcze nawet jej nie piłem. No i dobra, zaczynamy wyprawę. Niecała 100 przede mną. I retrogóral. Grand Cross Mission. No i 9:55 na trasie. Prawie 10. No teraz ten termos będzie mi dzwonił na wertepach.
Będzie mi rujnował audio. Gdzieś tu mam skręcić w prawo, ale zobaczmy. Coś tego w prawo nie widzę. Jest prawo. Już myślałem, że będzie pierwszy babol trasy na samym początku. I tradycji stałoby się zadość. Wjeżdżamy do cywilizacji. Zakładam deszczak, bo jakaś dziwna mrzawka leci. Ja już jestem cały przemoczony. Wow. Ta opona, którą mam, Maxxis DTH, no nie jest najlepsza na błota. Dlatego muszę być podwójnie ostrożny. W sumie mamy taką oponę 26 cali z bieżnikiem Schwalbe. No ale jakoś nie było czasu przełożyć. Przynajmniej będzie ciekawiej. Podłożyłem poddupnik pod ten termos, bo strasznie dzwoni. Mam obawy, że po prostu nic na tym filmie nie będzie słychać, tylko to dzwonienie. No i zresztą mnie też to wkurza. No, aktualnie jestem gdzieś po środku pola we mgle. No już mnie dzwoni. O, prosto mam jechać, a coś chyba nie, no jest droga, dobra. Ja już myślałem, w sumie zapomniana trochę ta droga, ale jeszcze taki typ zapomnianych dróg to jeszcze lubię. O, widać ścieżkę. Dałem ci ostatnią szansę. Termos do plecaka. Modernizację linii kolejowej w Ostrudzie.
schodki donikąd. Fakt, że to była opuszczona linia kolejowa, teraz po tej drodze, którą jadę, że nie wiem, do czego to służyło. Jeżeli wiecie, to możecie napisać w komentarzach. Już w lekkiej otoczce błotnej. No, że mam dopiero i aż 16 km. Pogoda raczej taka stabilna, choć dosyć mocno wieje na otwartych przestrzeniach. A i tam 7 stopni jest. Ale przestała padać taka mrzawka. To mnie cieszy. Może coś zjem? A herbatka jeszcze ciepła, nawet gorąca. A robiłem wczoraj o godzinie 19, a mamy godzinę w 11:30. Dobra, dopijam i jadę, bo kilometraż słaby. No ale w sumie nie wiem, jaki mam plan. Czy pojechać trochę po nocy, czy nie jechać wcale, nie wiem. Pewnie mnie olśni gdzieś na trasie. Cały czas jadę taką długą, prostą, ale w końcu to były tory kolejowe. Ale jedzie się przyjemnie. Póki co trasa bardzo dobrze odznaczona. Nie potrzebowałbym traka praktycznie w ogóle. Zobaczymy, jak będzie dalej. O, dojechałem do drogi. Skręcamy w prawo. Hamulce cantilever w akcji. O, a tu jaka szeroka ścieżka. Za Miłomłynem powstaje chyba tu ścieżka rowerowa. I słusznie, no bo odcinek taki asfaltowy. Dosyć nieprzyjemny. I do tego wieje. I nowiuśkie, nieśmigane barierki. Tym razem niebieskie.
okuniec. O. A ja jadę tam. A te kruki robią klimat. Dobra, nie ma co podziwiać, bo mało kilometrów, o Jezu, a zaraz ciemno będzie. Myślałem, że to wilk. To był wilk, wilczur. Wczarek niemiecki. Tam jakiś pomnik, a tu bardzo okazały dąb. Dobra, idziemy dalej. Ten pomnik to jest pomnik poległych w I wojnie światowej. Mi się teraz przypomniało. A tak naprawdę to wygooglowałem. Tu przed chwilą byłem pod tym mostem. Tu jest ten dąb. Widać, transportują drewno na barce. Jestem w miejscowości Wilamowo. Kawałek taką główniejszą drogą i za chwilę odbijam w prawo. Zbliżam się do półmetku mojej trasy. No i bym musiał chyba jakiś postój zrobić na herbatę, póki jeszcze jest ciepła. No i sezamka sobie zjem. Muszę znaleźć sobie jakieś miejsce fajne. Nie wiem, czy będzie.
Dobry. Będzie wojna. Będzie wojna? Będę strzelać? Chyba mnie nie ustrzelą, co? Dobry. Maudyty. W sumie mam te sezamki chowe, ale chyba jakąś drożdżówkę sobie kupię albo coś. Szukam teraz ławkę, żeby to skonsumować. Tylko coś tu jest spory deficyt ławek. Jeszcze źle pojechałem. No właśnie, i teraz będę na ścieżce i tam widzę wiatkę. I elegancko. Drożdżówek nie było. Wpadają bułka, kabanosy i kefir. Taki zestaw. No i sobie analizuję mapę, co ja w ogóle chcę zrobić, bo tak sobie jadę i sam nie wiem, a jestem na półmetku. No i jeszcze w sumie dobrze by było sprawdzić, jak pociągi odjeżdżają z Elbląga do Iławy. Na moje szczęście jest dosyć... No jest w czym wybierać. Bo jest odjazd o 5:40, o 7:09, o 7:37, o 9:40. Do wyboru, do koloru. Tylko teraz jak to wygląda na mapach. A potem jest taki minus, że praktycznie o, tu jest jakiś fajny las. Kąty. A potem praktycznie same pola. Ale chyba bym musiał do tego Elbląga dojechać. I tam coś wymyśleć. Że do Elbląga mam 45 km. Za 3. Nie no, za 1. Jeszcze zapomniałem, że herbatkę mam przecież. Dobra, zbieram się, bo posiedziałem i mi chłodno się zrobiło, a już mi tak cieplutko było. A temperatura cały czas się tak utrzymuje, 6-7 stopni. Wyjeżdżam z Maudyt. Trochę podjadłem, ale za to teraz mi zimno. No i plan jest taki, żeby cisnąć po nocy do Elbląga. I tam później na pociąg. No ale pociągiem pojadę już jutro rano. Jeszcze trochę mi czasu to zajmie, zanim dojadę. Widać odcinek specjalny mojej trasy, to akurat nie jest kanał, raczej ten szlak kanału elbląskiego. To już moja wariacja.
Bo tak zauważyłem na mapie, że był taki właśnie opuszczony most kolejowy. Właśnie chciałem go zobaczyć. Zobaczymy, pojadę tam. No, spora ta górka, czyli ten nasyp. No to jest na pewno aktywna linia kolejowa. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedynie będę musiał się cofać. Pięć i pół metra wysokości. Jest i most. Czasami warto zboczyć z szlaku. Nie żałuję. Tylko jedynie czym się teraz martwię, to że za chwilę będzie ciemno. Będę musiał jechać po nocy i nie będę nic widział. Czy ja dobrze widzę? Droga zamknięta. A nie, dobrze. Właśnie tu miała być serwisówka obok. I na szczęście jest. Dobra, teraz najgorsze kundle. Kundle. A jest ich aż 4 sztuki. Jeden trochę większy. No tu akurat ta trasa to jest moja wariacja właśnie z tego mostu kolejowego. No i co? I się tu przebijam i za chwilę wjadę z powrotem na szlak. Ale ogólnie fajny klimacik, takie fajne wioski. Wioseczki niemalże, parę domów, osada. Mam nadzieję, że tu za chwilę mnie nie zastanie jakaś zaorana droga. Coś tak na to się zanosi. Już chyba widzę asfaltową drogę. Jest nadzieja.
Znowu jestem na szlaku. Szkoda, że go nie widzicie. Jadę do pierwszej pochylni Buczyniec. Nie wiem, czy coś zobaczę. Ogólnie to już się trochę wkurzyłem i nie będę już chyba jechał przy tym kanale. Wrócę tu na wiosnę. Tak już sobie chyba zadecydowałem. No fajnie, tylko szkoda, że nic nie widzę. Także cofam się do asfaltu i cisnę 30 km do Elbląga. Tam muszę znaleźć sobie kwaterę na nocleg. Po lewej mam kanał elbląski, ale słabo go widzę bardzo. Ale o co chodzi? A, z przodu są elektryczne hulajnogi. Siła mięśni jest niezastąpiona. Jestem na wschód od Elbląga, na jakichś polach. Podła droga przed chwilą. Była taka super glina. Akurat jak włączyłem kamerę, to już taka bardziej ubita ścieżka się zrobiła. A, to tam co? A, to chyba będą tą drogę wyrównywać trochę, czy utwardzać. O, jakimś żwirem. Była masakralna. Może jak kiedyś tędy będę jeszcze przejeżdżał, to będzie shooter premium. Ho, ho. Nie wiem, czy się pchać w to. Jechać nie ma sensu. To już chyba tradycja. Błota między polami wieczorową porą. No słabo to wygląda. No, czeka mnie marsz taki z kilometr do 2. W linii prostej jest właśnie wioska jakaś. No może 1 kilometr. Wcale się nie dziwię, że wyrównują tą drogę. Lepiej tędy. Kto jest za to odpowiedzialny? Kto wytyczał tą trasę? Tą trasę akurat wytyczyło Łachu. Łachu
trochę maczał w tym palce. W końcu asfalt. No. Booking.com i szukam kwatery jakieś. Elbląg. Sobota, niedziela. Szukaj. No dobra, gdzie była ta kwatera teraz? Gdzie to było? A gdzieś tu. Ciężko się połapać. Także witajcie w moim apartamentowcu. Koszt całe 000 zł. Nie ma to jak zjeść coś ciepłego i normalnego. Cały dzień na batonach praktycznie, na sezamkach. Tylko mam taki mały problem, bo no, nie wjeżdżałem do Elbląga, tylko objechałem go od wschodniej strony. No i troszkę prowiantu miałem za mało. No ale właśnie zdecydowałem, że no teraz jestem głodny, także zjem te danie taki obiad, ryż z kurczakiem zjem sobie właśnie teraz, a niestety na śniadanie będzie nic. Będzie tylko kawa i dojadę do Elbląga, coś tam zjem. Nie wiem, do Elbląga mam tam 10 z hakiem kilometrów. No a potem na pociąg. Godzina 8:30, że zjem. Chwilę sobie posłucham muzyki, bo Linkin Park wydał nową płytę, także taki będzie mój wieczór. Słuchać wiatru i Linkin Parka. Jest takie bardzo fajne miejsce. Dosłownie idealne na namiot. Nad samą wodą. No ale cóż. Ja byłem na górce, w sumie też nie było źle. Zresztą od wody ciągnie. Ale nie wiem, czy tu jest zakaz łowienia ryb, czy coś, bo w ogóle ani żywej duszy. Ogólnie miałem iść tą ścieżką tutaj właśnie przy wodzie, ale na samym początku trochę bardzo blisko ta ścieżka była właśnie wody. Jeszcze taka dosyć była skarpa, że trochę się bałem, że się wkąpię. No więc ostatni spacerek. I znowu zaczęło kropić.